A tak wygląda świat o 6 rano. Tutaj śron. Tak jak na całej łące. Tu śron. Niestety ognisko nie daje się reanimować. Wygasło całkiem. A tutaj pierwszy raz zamarzła woda w wiadrze. Czyli było bardzo zimno. Wczoraj przebierałem się na zewnątrz do spania i niestety spodnie zostawiłem tutaj na tym prezencie. Zawilgotniały strasznie. Teraz chcę rozpalić ognisko i jak już będzie się dobrze palić, to wtedy założę te spodnie i tutaj sobie wysuszę na sobie. Dobrze, że wczoraj zgromadziłem tutaj ten opał. To szybko rozpaliłem. I zaraz się przebiorę. No ale musiało być zimno. Nadal jest. Teraz zobaczę.
trochę zimne. Szybko się odsuć. Teraz będą parować. O, już czuję ciepełko. Wow. No właśnie, guma się zrobiła miękka. Aj, powinienem tamte buty założyć do tego, do ogrzewania się. Teraz mogę bliżej. No i opuszczam to cieplutkie, przytulne miejsce. Idę spróbować się jako wędkarz. Grząsko. A tutaj te trzciny będą trochę utrudniać rzut, no ale spróbuję.
trochę rączki ogrzać przy ognisku. No i dobrze, chyba można iść dalej. Prawdę mówiąc, to nie bardzo wierzę, że tu coś złowię. Znaczy, no coś więcej niż jakiegoś okonia czy szczupaczka małego. Strągów raczej tutaj nie uświadczę, ale jak już jestem, no to wypadałoby spróbować. Dobra, jednak chyba poddam się. Bo tutaj niestety wygląda na pochmurny dzień. A wczoraj jedną baterię prawie rozładowałem tego rowera. Więc dzisiaj trzeba będzie długo i cierpliwie ładować. Teraz słońce będzie się wychodzić spoza drzew. To muszę ustawić panele od razu i ładować tak skokami, trochę podładować. Poczekać znów aż się naładuje akumulator w tej ładowarce i znów podładować i wyłączać. Rozstawiłem tą elektrownię. Niebo praktycznie zachmurzone. Nie widać słońca, a jednak 12 W daje. Zawsze to poprawi trochę bilans energetyczny. No to teraz trzeba się chyba wziąć za śniadanie. No ale stolik pokryty cały takim szronem. Musiał go trochę ogrzeję go przy ognisku. Najpierw większość tego szronu zdejmę. Tu się trochę podgrzeje, żeby to wyschło.
No, wodę muszę zagotować, a tu woda zamarznięta. Skąd to tyle? Jakiś paprochów się wzięło. No dobrze. Teraz jakoś tu wody tutaj muszę zaczerpnąć. O! Słyszę jakiegoś myśliwego. No tak, ale podczas nabierania tej wody cały ten zmieszałem. Cała ta zawiesina, która na dnie była, podniosła się. Góry czysta. A z tą zawiesiną może będzie smaczniejsza kawa. No, musiałem trochę dalej usiąść od solniska, bo już tutaj żar taki bucha, że tak blisko nie da rady wysiedzieć. No, kawa już zrobiona. To można zaczynać śniadanie. A chmury coraz gęściejsze. Muszę sprawdzić, czy czasami deszcze nie są zapowiadane. Dobrze. Wczoraj patrzyłem prognozę, dzisiaj miała być takie
umiarkowane zachmurzenie. To jest pełne. Tutaj nie ma skrawka słońca. A na jutro potrzebuję pełną baterię, żeby dojechać do domu. Obie pełne. Zastanawiam się, czy właśnie następnej nocy nie spędzić w jakiejś agroturystyce. Ale twarde masło. Wtedy przez noc naładuję sobie do pełna baterię i jutro bym dojechał wtedy. Bo jedną mam prawie pełną, a jedną prawie pustą. No, przelotne opady zapowiadają. No nie, muszę jednak. W takim razie nie ma wyjścia, trzeba. Bo zachmurzenie duże. Trzeba jednak zadzwonię do tej, tam niedaleko patrzyłem, jest agroturystyka taka. Zadzwonię i tam wtedy już nie będę czekał, aż naładuję tutaj, tylko od razu tam jadę. Ten panel jest za mały, żeby tak żeby nawet przy pochmurnej pogodzie naładować rower. Dwa takie chyba dałyby radę. Tylko że dwóch takich ta ładowarka nie obsługuje. To jest maksymalny rozmiar do tej ładowarki. Ona do 200 W tylko może. No i w trakcie śniadania tutaj chmury się rozstąpiły i jest słoneczko piękne. No teraz jakaś chmurka przykryła, ale już chyba przechodzi. Chociaż może to chwilowe rozpogodzenie, ale od razu ciepło się zrobiło. Rozebrałem się.
Trochę pogodnego nieba jest. Coś może dam radę naładować. Ponieważ niebo się wypogodziło i słońce ładnie daje, to będę tutaj na tym miejscu do pełnego naładowania roweru. Bo jak doświadczenie uczy, po południu przeważnie zachmurzenie jest większe. Więc dopóki będzie takie słońce, zostaję tutaj. No to w ramach relaksu przejdę się i spróbuję jeszcze coś połowić. Dzisiaj przejdę się na tamten odcinek, który ostatnio ominąłem wczoraj. Te krzaczory tam. No bo to jedyny chyba warty odwiedzenia odcinek tutaj. No coś tu się dzieje z tym nurtem. Trochę może szybszy jest, ale nie ma jak tutaj umieścić przynęty w wodzie. O, tu coś ciekawego jest. Co tu jest? Wydaje mi się, że to źródełko jakieś tu wybija. Gdzieś tutaj właśnie wycieka woda z tego wzgórza. No bo deszczu takiego nie było ulewnego, żeby tak woda wstała. Więc prawdopodobnie podziemne źródło. Dobra, jest przycuplę. No i tam gdzieś może przy tych patykach coś tam stoi. Znaczy, pływający czy nie? No niestety jest taki lekko tonący, ale to nic, rzucę go tam bardziej w nurt, to go szybko zniesie. I będzie trochę głębiej. No dobra, spróbujmy. Ups. O, tu nagle i niespodziewane okonek na okonka wziął. Tak testowałem tylko, ale się zapiął. Testowałem tutaj na tym prostym odcinku woblera. O, skubaniec wziął. No, tutaj jest. Tych zwalonych drzew jest mnóstwo.
Tu jednak spróbuję błystkę. Dalej będę mógł rzucić. Jakiś taki wynalazek. Kroczek do przodu. No, żeby to nie był tylko fałszywy krok. Szansa na zaczep jest 90%. No dobrze, udało się. Tylko teraz muszę zejść i wyciągnąć ją, bo tutaj już się na pewno zaczepi. To teraz tam spróbuję. O. Dobra. Może bardziej pod brzeg tamten. O. No nie, to nie. Udało się. Niesamowite. No skoro się udało, to może jednak pójdę dalej. Żeby nie puścić losu. No, ten odcinek rzeczywiście. Kurczę, tutaj. No dobrze. Teraz muszę podejść. I tutaj wyciągnąć. Tutaj na pewno są jakieś pstrągi.
No dobra, może ta błystka niesmacznie wygląda. To spróbujemy inne kolory. Tam dalej pod te muszę dorzucić. Tam pod te zatopione. O, piękny rzut. No tak, ale nic z tego też. Kawałek przejdę pod tym brzegiem. Spróbuję tam rzucić. Tamte patyki. Tamte. No, coś tam wzięło. A i to pstrążek chyba. Sądząc po skokach, jakie wykibasa, które wyczynia. To pstrążek jest mały. No, tak, rzeczywiście. Mały pstrążek. Ale maluch. No tak, jednak to miejsce rzeczywiście. A jeszcze tam spróbuję jeszcze raz. Trochę. Jeszcze dalej. No, czyli tutaj też są pstrągi, tylko że w niektórych miejscach. Ale teraz dobrze, bo ja jestem pod słońcem dla pstrągów. Gorzej widzę, ale tutaj płytko jest. Dobrze. O, gdzieś się wczepiło. Dobrze, tutaj jest. Dobrze, wracam do bazy. No, wracam do bazy. Rower jest, znaczy, że nie jest źle. Trochę tylko wiatr mi zwiał suszący się śpiwór, ale to nie szkodzi. To nic, ponieważ
Jak widać, nic nie zginęło. Zaraz. A jak tu wygląda sprawa? 87% naładowania. Ale coś ma słabe ładowanie. A nie, dobre. 187. A ja przeczytałem tylko 87. Dobrze, dobrze. Trochę tylko przesunę panel bardziej na słońce. Jeszcze trochę. O, tak będzie świetnie. No, nic to nie zmieniło. Dobrze, ale można podłączać ładowanie. Ok, wystartowało. No, po sprawdzeniu prognozy pogody niestety jutro ma być pochmurnie, w sobotę też, więc raczej powrót do domu o własnych siłach nie wchodzi w grę. O własnych siłach w sensie za pomocą fotowoltaiki. Więc postanowiłem pojechać teraz do takiej agroturystyki zaraz blisko tego rejonu, gdzie chciałem łowić, i tam będę nocował, ale wieczorem pójdę tam połowić ryby i tak z samego rana też wyjdę i później koło 10 pojadę dalej. Ale chyba też nie będę jechał cały dzień, bo to 70, no ponad 70 km jest. Myślę, że może i bym przejechał, tylko nie chce mi się. Więc no, z przyczepą nieraz więcej robiłem kilometrów, ale nie chce mi się, więc w Kartuzach chyba zanocuję. Ale tam chyba już nawet nie agroturystyka, a hotel. Albo gdzieś po drodze. No to pakowanie. Dobra. O. Na razie. O. No, coś wiatr się zerwał. Mocniejszy.
Nawet podbierak wziąłem. Ale go nie nosiłem, bo nie wierzyłem, że będę łowił tak duże ryby, żeby nie móc wyciągnąć ich ręcznie. No i stało się. No chyba wszystko przez niewiarę. Ja zauważyłem, że jak człowiek bardziej wierzy w to, co robi, to lepsze efekty ma. Kiedyś właśnie byłem chyba gdzieś tak w maju na rybach na Redze. Tam rzeka Rega przepływa przez Łobez. Jeździłem tam tym pociągiem do Łobza i i nad samą Regę, znaczy nie nad samą, do wsi tam nad Regą dojeżdżałem PKS-em. Kiedyś jeździły. I tak właśnie gdzieś koło południa, bo tam byłem rano już, koło 8 nad rzeką, tak idę i tam nic nie łowię. Koło południa już taki byłem zrezygnowany, mówię, nie, chyba wcześniejszym autobusem pojadę, nie no, za gorąco jest, bo było bardziej ciepło nawet niż teraz. Mówię, za gorąco jest. Ale tak sobie pomyślałem i uświadomiłem, no jak kurczę, jak gorąco, to może i nie jest. Przecież woda dalej zimna jest. To nie jest tak, że woda ciepła jest. Przecież I jakoś tak uwierzyłem, że pstrągi muszą też mieć apetyt, nawet teraz, no nie? Mimo, że taki upał był, to wtedy tam było 20 stopni. Mówię, nie. Na pewno żerują. I jakoś tak, jak uwierzyłem w to, że te pstrągi żerują, to no dosłownie za pół godziny złowiłem pstrąga takiego przyzwoitego. Trzeba mieć przekonanie do tego, co się robi. Wtedy są efekty. Teraz tak, tutaj świeże koszulki. O, to dzisiaj się wykąpię tam. I przygotuję sobie od razu to wszystko. Wykąpię się jutro odświeżony. Pojadę dalej. To jest do tego. O, do butów. Dobra. Karskie. Pompkę sobie kupiłem do roweru. Elektryczną. Ale no, trochę tutaj jest chyba mało powietrza. Zaraz sprawdzę. Nie chce się włączyć. Teraz zobaczę, czy naładowane.
Przed wyjazdem ładowałem ją. Ale shit. Czyli nie mam pompki. Tak to jest z takimi tymi gadżetami elektronicznymi. Wzbraniałem się przed zakupem tego. Ale rzeczywiście byłoby to wygodne, gdyby tylko działało. Ale w domu jeszcze działało. Było na 100% naładowane. Być może tu w tym. Ale tam słyszał, to bardzo głośne jest. Myślałem, że może włączyło się i rozładowało. Ale nie, to tak głośno pracuje, że że w trakcie jazdy musiałbym usłyszeć. No jest symbol ładowania się, ale nic więcej. Tu rzeczywiście jest mało powietrza w tym kole. Kurde. A zobaczę jak w tym. No nie, w tym jest dobrze. Tamtym jest mało. A mogłem tą małą pompkę chociaż wziąć. Tak. No, program prawie się skończył. Marne resztki. Ale się zeźliłem na to, no. Ani myśli się uruchomić. Dobra, tutaj chyba wszystko.
to miałbym jeszcze tam. No nie no, to się nie uruchomi, jak się nie uruchomiło do tej pory, to nie ma co się bawić z tym, tylko zapakować. O! Ożyło. Ciekawe, czemu się rozładowało. Ciekawe, czemu się rozładowało. No, teraz jest mniej więcej tak jak tamta. Chyba będę musiał poczekać, aż się trochę naładuje to. Dobra. No, to można w takim razie już. Nie, to jest nie to. To można już schować. Na dojazd tam mam sporo czasu, bo tam jest tylko około 20 km.
A zapowiedziałem się na 16, czyli to i tak chyba jeszcze ponad 2 godziny. A będę jechał cały czas dobrą drogą, więc to tak 1,5 godziny gdzieś. No to chyba akurat będzie. Tu poczekam, aż się jeszcze to naładuje. Aj! Dziwiłem się, że tak dużo miejsca tam mi zostało, a ja tego nie zapakowałem. Myślałem, że to ze względu na zjedzony prowiant. O, to musi iść na zewnątrz. No to jedziemy. Teraz pierwszy bieg. Wzmocnienie na 200% i próbujemy. No nieźle. Udało się. Górka całkiem spora. Także teraz mam minimalne obciążenie prowiantu. Prawie nic, picia też nie. Niewiele. Tak pierwszy dzień mogłoby być trudno. Teraz, żeby tylko się nie wywrócić. To żebro tam mi doskwiera cały czas. Jeżeli się przewracać, to teraz na prawo, nie na lewo, nie na lewo. No ale jak tylko wyjadę już na drogę asfaltową, to ryzyko przewrotki maleje znacznie. O właśnie. Tutaj coś takiego to jest niebezpieczne. Zanim pojadę dalej, właśnie takie przerzucanie się z burty na burty powoduje przewrotki. Zanim pojadę dalej, zobaczę, czy ciśnienie w oponie trzyma, bo tutaj są zabudowania jakieś. Mogę tam ewentualnie podjechać i podpompować. Bo ta pompka jest teraz naładowana o tyle, o ile tam. Tak, żeby tylko takie jedno pompnięcie zrobić.
Nie wiem, czy w tą stronę, czy w tą. Ale chyba w tamtą. Teraz sprawdzę. Krawędź. Pogoda na razie piękna. Co prawda jadę taką ruchliwą trasą. To jest droga wojewódzka. Ale da się wytrzymać. Takimi bocznymi to bym znów kupę czasu jechał. A późno wyjechałem, bo już po 14 było. A chcę być gdzieś tak na 16. Zamówiłem sobie też u tej pani obiad. Także nie będę nic gotował dzisiaj. Na gotowe. No więc o 18 będę miał obiad. No bo gdzieś tak koło 14 jadłem te kanapki. No między 13 a 14. No to obiad akurat na 18. I po obiedzie wtedy śmignę rowerem nad tą, ale już rowerem bez bagażu. Rowerem bez bagażu śmignę nad tą wieżycę, tam w okolicy. A gdzieś tam do 21. Jeszcze jest dosyć widno. No, następny tir za mną. Ale ten poczeka, bo sprzeciwka jest ruch. No niestety. Trochę blokuje ruch. No ale tutaj już się kończy ten rządek aut. Sprzeciwka będzie mógł startować. A, jeszcze jedno. No sorry, ja też chcę dojechać szybko. Wszyscy chcemy szybko, wygodnie. I po przyzwoitych drogach jechać. Oni chcą, ja też. Takim tirem też może sobie po bocznych przejechać, ale chcę tędy, bo szybciej i wygodniej. Nie inaczej ja. Dojeżdżam już do tej miejscowości, w której jest ta agroturystyka. I to chyba zaraz tu na początku tej wsi jest ten pensjonat, czy jak to tam nazwać, pokoje do wynajęcia. Tutaj mamy, tu jest ta wędzarnia. O. A tu gdzieś zaraz miała być ta agroturystyka naprzeciw. Chyba tutaj. Zaraz się zapytam. Polski Gaz.
Coś mi się wydaje, że dobrze trafiłem. Tam u góry chyba są te pokoje. Tam, gdzie pani sprząta. Dzień dobry! Tak, To tutaj? tak, Czyli dobrze trafiłem. dobrze. No to teraz zamieszkam w takim apartamencie. Tutaj jadalnia. O. Tu mam ubikację. Tutaj salon z telewizją. I sypialnia. Zaczynam myśleć, żeby jeździć właśnie od takiego apartamentu do apartamentu. No, a teraz po obfitym obiedzie trochę odpocznę. I pojadę tutaj na rzekę. No ale teraz bez żadnego bagażu, samym rowerem to dojadę wszędzie, może będzie stabilniejszy trochę. Podczas jazdy. I sprawdzę, jak tu wygląda ta rzeka. Ja teraz od razu spać mi się chce, pojadłem. Tyle się, jak człowiek się zdrzemnął. A może do tej? No to jeszcze jest młoda godzina. No, jeszcze za 15:05 jest. A gdzieś tak o 19 chcę tam pojechać. Tak, pod wieczór. Wtedy jest ten. Moim zdaniem strągi lepiej pod wieczór biorą niż rano. No to jadę tutaj jeszcze sprawdzić, jak tu rzeka Wieżyca wygląda. Jest śliska sprawa. Bardzo pochyło. Nauczony doświadczeniem. Przeprowadzę. Dobra. Właśnie o to mi chodziło. Myślę, że tak. Bo tutaj wjadę w krzaki z rowerem.
dalej już będę tu wzdłuż rzeki szedł. Ale brzegi tu są tak zarośnięte, że jedyna opcja łowienia tutaj to wobler puszczony z prądem pływający. Tutaj praktycznie nic innego chyba nie wchodzi w rachubę. Moment. Przecież ja mam wodery. Trzeba je do góry podciągnąć. No to jest taka woda, że można wejść po prostu do niej. Nie ma problemu. Tu jest dosyć płytko. Ale widać ślady buszowania bobrów i to świeże. To nie są jakieś sprzed lat. Cholera. Na taki maleńki wobler 5 cm, myślę, że tu powinien się sprawdzić. No dobrze, to teraz okulary można zdjąć. Spróbujemy się tu dostać do tej rzeki. No, prąd tutaj jest bystrzejszy niż w tamtym kanale, ale rzeczywiście no płytko jest. Płytko. No cóż. Ryba. Spuścimy trochę. Z prądem. Jak tu praca tego jest? Co to jest? Dziwne. Coś dziadowsko to pracuje. Rzucić i zobaczę jak praca. Dobra. Są patyki, nie ma wyników. No może być, chyba może być jednak. Nie jest tak źle. Wobler. Myślałem, że zatrzymał się na gałęziach.
No. Puszczamy go dalej z prądem. No tak, tutaj wielkich raczej nie ma pstrągów. No dobra, będę próbował ściągać. Po brzegu poszło za ostro. Taki ładna gumka, no. O, konie za nią szaleją. Dobra. No teraz jestem niedobrze ustawiony, bo jestem akurat najjaśniejsze niebo jest za moimi plecami. Czyli może mogą mnie nie widzieć, ale widzą zmianę jasności. Może przesłaniam, więc tutaj niezbyt dobrze. Także tutaj blacha za duża. Tu jest taka mała. Na te małe pstrążki powinno być akurat. Co z nią nie tak? A, przewiesiła się przez gałąź. Kawałek dalej. Może do wody bym zszedł. To dzięki temu będę mógł dalej rzucać, bo te gałęzie mi tu przeszkadzają. Kurczę, coś się zrobiło chyba z żyłką.
Nie jest głęboko. Coś tu nie tak jest. Cholera z tą żyłką. Hamuje hamuje błystkę. Tak jakby była splątana. A, zaczep. Przez chwilę myślałem, że pstrąg. Jest tutaj pstrąg. Tu przed chwilą się rzucił. Ale nieduży. Nie. O. Czy na pewno pstrąg? Sprawdźmy. No tak. Ale ja już rzeczywiście gorzej widzę. Nie mogę tu trafić. No, dochodzę do miejsca zostawienia roweru i niepewność się rozwiewa. Rower jest. Dobrze. To chociaż jeden sukces na tej wyprawie. Nikt nie skubnął mi roweru. Ale ze mnie gość, ja pierdziu, zostawiłem telefon włączony tutaj, ale numer. Ale nie dziwię się, że nic nie łowię. No, przed wyjściem stąd rozmawiałem tutaj z synem kobiety prowadzącej ten pensjonat i mówił mi, że on tutaj łowi regularnie pstrągi, jest sporo, tylko łowi na woblera. Wypuszczonego daleko, pływającego od woblera daleko wypuszcza, ze 30 metrów nawet i potem dopiero ściąga. A ja zadowolony mówię, no tak, mam woblery w porządku, no to jadę. Kurczę, tam nad wodą patrzę, a te pudełko z pływającymi woblerami tu zostało. Tylko ten jeden dziadowski tam był w tamtych pudełkach. A tu dobra, całe pudełko, kurczę, 5 takich woblerów. Na zostawienie tego telefonu włączonego na rowerze. Masakra. Teraz mówię, herbaty się napiję. Wziąłem kawę. Zapomniałem, że herbata jest w kubku. I teraz
Teraz na noc będę kawę pił. Nie chce mi się już schodzić tam, szukać w tej przepasnej torbie tego kubka z herbatą. Zjem, wykąpię się i spać. Jutro rano już na żadne ryby nie idę. Nie chce mi się.